Uruchamiamy wirtualną maszynę Narmoxpeer Tutorial. Jest to system Ubuntu z zainstalowanym kontrolerem, aplikacją Narmoxpeer oraz środowiskiem Mininet. Gdy system poprosi o podanie loginu, wpisujemy Narmox, a jako hasło również wpisujemy Narmox. Sprawdzamy, jaki adres IP został przydzielony wirtualnej maszynie. Ten adres potrzebny nam będzie do logowania się poprzez usługę SSH. Logujemy się podając jako login Narmox, podajemy adres IP wirtualnej maszyny, jako hasło wpisujemy Narmox. Następnie wywołujemy skrypt, który uruchomi przykład 9. Skrypt między innymi załaduje bazę danych z pliku specjalnie przygotowaną pod przykład 9, po czym uruchomi środowisko Mininet. W międzyczasie możemy już uruchomić przeglądarkę, wpisujemy adres IP wirtualnej maszyny. Pod tym adresem widzimy stronę z instrukcją obsługi tutoriala. My przechodzimy do sekcji związanej z naszym przykładem. Zobaczmy, jaka topologia będzie używana. Topologia złożona jest z dwóch switchy openflowowych, dwóch routerów nieopenflowowych, ale zdefiniowanych w aplikacji, jednego switcha nieopenflowowego z podłączonymi dwoma hostami. Mamy też 3 hosty o adresacji 1.11, 1.12, 1.13. Hosty te mają ustawioną bramę domyślną na NAT1. Mamy też 3 hosty o nieco innej adresacji z końcówką 2.21, 2.22, 2.23 i one również mają domyślną bramę ustawioną na NAT1. Zatem wszystkie hosty w sieci mają ustawioną bramę domyślną na NAT1. Przechodzimy teraz do kontrolera. Jako login wpisujemy SDN, jako hasło wprowadzamy Skyline. Po zalogowaniu się pojawi się panel kontrolera. Przechodzimy do sekcji aplikacje. Sprawdzamy, czy aplikacja Narmoxpeer jest zainstalowana i aktywna. Jeśli wszystko działa prawidłowo, w menu z lewej strony pojawi się skrót do aplikacji Spear. Klikamy na skrót i przechodzimy do aplikacji Narmox Spear. Przechodzimy do sekcji topologia. Widzimy tutaj topologię odczytaną już przez aplikację. Pokrywa się ona z topologią z ilustracji. Oczywiście widzimy tylko część SDN-ową. Sprawdźmy teraz zakładkę switche. Widzimy tutaj 2 wykryte switche, oba są aktywne. Zobaczmy do zakładki routery. Widzimy tu 2 obiekty, które wcześniej zdefiniowaliśmy, oba są aktywne. Zobaczmy ich konfigurację. Konfiguracja pokrywa się z konfiguracją tutaj na ilustracji. NAT1 ma adres MAC, adres IP oraz jest podłączony do portu S1 ETH1. Widzimy adres IP, adres MAC, podłączenie do S1 i S1 ETH1. Podobnie router NAT2 ma on adres MAC z końcówką 2, adres IP z końcówką 253 i jest podłączony do switcha S1 do portu ETH2. Podobnie tutaj wpisujemy adres MAC, adres IP, wskazujemy miejsce podłączenia do switcha S1 portu ETH2. Sprawdźmy teraz zakładkę hosty. Mamy tu zdefiniowanych 6 hostów. Żaden z tych hostów jeszcze nie jest zarządzany przez aplikację.
nie mają one jeszcze wykrytych adresów IP i nie są one zarządzane, ponieważ jeszcze do tej pory nie było wygenerowanego ruchu między nimi. Wchodzimy do aplikacji Mininet i listujemy hosty, następnie za pomocą polecenia ping all generujemy ruch między wszystkimi hostami. Na skutek tego polecenia wygenerowanych zostanie nieco pakietów ARP, na podstawie których aplikacja wykryje hosty, wykryje ich adresy IP oraz wyznaczy ścieżki w sieci. Przejdźmy teraz do sekcji Network Programming. Mamy tutaj zdefiniowane dwie akcje. Jest to akcja All to NAT oraz akcja Half to NAT. Zobaczmy, co robi akcja Half to NAT. Zadaniem akcji Half to NAT jest skierować ruch tych trzech hostów do routera NAT2 zamiast do routera NAT1. Sprawdźmy szczegóły tej akcji. Akcja mówi, że do switcha S1 dodaj flowa o priorytecie 45 000. Flow ma działać w ten sposób, że dla każdego pakietu, którego adres źródłowy IP pochodzi od hosta z końcówką 221, 222 lub 223 oraz jeśli adres docelowy MAC jest adresem routera NAT1, wówczas switch ma podmienić docelowy adres MAC na adres routera NAT2, czyli z końcówką 02, oraz wysłać ten pakiet na port switcha S1 ETH2, czyli w kierunku routera NAT2. Ta akcja jest w tej chwili aktywna, ma zieloną ikonę. Sprawdźmy w narzędziu Flow Manager, czy ten wpis faktycznie jest wpisany w tablicy flowów switcha S1. Faktycznie jest on wpisany zgodnie z tym, co jest ustalone w akcji. Teraz przejdźmy do topologii i sprawdźmy tutaj, jak obciążone są linki. Przejdźmy do Minineta, włączmy terminale hostów H11, H12 i H101. Będziemy między tymi hostami generować ruch 1 megabita na sekundę. Na hoście H101 sprawdzamy, czy to faktycznie jest ten host. Zgadza się. Uruchamiamy aplikację iPerf w trybie serwera. Aplikacja ta będzie nasłuchiwać ruch przychodzący. W terminalu hosta H11 uruchamiamy aplikację iPerf w trybie klienta. Kierujemy ruch do hosta z końcówką 101. Ruch będzie wynosił 1 megabit na sekundę. Podobnie robimy w terminalu hosta H21. Tutaj również uruchomimy polecenie iPerf w trybie klienta skierowane do hosta H111. Obciążenie 1 megabit przez okres 10 000 sekund. Przechodzimy do zakładki z topologią. Zobaczmy, jak teraz są obciążone linki. Widzimy, że link łączący S1, S2 jest obciążony 2 megabitami, a linki łączące routery są obciążone po 1 megabicie. Sprawdźmy w akcjach. Mamy aktywną akcję Half to NAT, czyli akcję, która przekierowuje
część ruchu zamiast na NAT1 w kierunku NAT2. Sprawdźmy teraz, co się stanie, gdy wyłączymy link łączący router NAT1 ze switchem S1. Wyłączamy link poleceniem link NAT1 S1 down. Sprawdzamy, co widzimy na topologii. Widzimy tutaj, że ruch został skierowany do routera NAT2, 2 megabity obciążenia między S1 i 2 megabity obciążenia między S1 i NAT2. Widzimy tutaj, że tym razem akcja All to NAT2 jest aktywna. Zobaczmy, co ona wykonuje. Akcja ta dodaje flowa do switcha S1 o priorytecie 45 000, który polega na tym, że dla każdego pakietu, którego adres docelowy MAC jest równy adresowi routera NAT1, switch podmieni adres docelowy na adres MAC NAT2 oraz wyśle pakiet na port S1 ETH2, czyli w kierunku routera NAT2. W efekcie działania tej reguły ruch powinien być skierowany do routera NAT2. Sprawdzamy teraz, czy ten wpis faktycznie jest w tablicy flowów. Jest, widzimy go. W switchu S1 na pozycji 45 000 mamy wpis taki, jak ustaliliśmy w akcji. Sprawdźmy teraz jeszcze ostatnią sytuację, czyli podnosimy z powrotem link NAT1 S1, a tym razem wyłączamy link między routerem NAT2 i S1. Sprawdzamy, faktycznie link został wyłączony. Zobaczmy na ilustrację topologii. Widzimy tutaj, że teraz link S1 S2 jest obciążony 2 megabitami i link S1 NAT1 również 2 megabitami. Zatem cały ruch przechodzi teraz przez router NAT1. Zobaczmy teraz, żadne akcje nie są aktywne, w związku z czym cały ruch w tej chwili odbywa się domyślnie, gdyż wszystkie hosty mają ustawione bramę domyślną właśnie na NAT1. Koniec ćwiczenia.